legs in the water, a fish that's learned to fly. And I've always been a daughter, the feathers are meant for the sky. And so I'm wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos than laying at the sharp end of this knife. Ok, więc na początek nakładam korektor na powiekę jako primer, oczywiście jak zwykle, i następnie używam paletki Morphe 35B i z tej paletki wybieram jasno-beżowy cień i nakładam go na całą powiekę ruchomą oraz powyżej, aby ułatwić blendowanie kolejnych cieni. Następnie blado-różowy cień nakładam na załamanie powieki i ładnie blenduję, aby nie zostawić żadnych wyraźnych granic. Następnie używam tego fioletowo-fuksjowego odcienia i nakładam go jeszcze głębiej w załamanie powieki i delikatnie wyciągam w zewnętrznym kąciku i poprawiam intensywność cienia, nakładając coraz więcej, aż będzie on na tyle intensywny, na ile mi się to podoba. Następnie używam pomarańczowego cienia, dosyć też intensywnego, taki koral, pomarańcz, i nakładam go na zewnętrzną część załamania powieki oraz delikatnie nachodzę na zewnętrzne V, tak zwane. Następnie używam tego cienia w odcieniu szampana i nakładam go na środek powieki. Następnie na wewnętrzny kącik nakładam biały, połyskujący cień. Jako primer na dolną powiekę używam również korektora, następnie sięgam po fioletową, ciemnofioletową kredkę od Palladio i nakładam ją na zewnętrzną część dolnej powieki, jak również na zewnętrzną część linii wodnej i następnie blenduję kredkę bardziej takim punktowym pędzelkiem, na co nakładam następnie ten fioletowy cień, którego już wcześniej użyłyśmy, aby troszeczkę rozjaśnić ten nasz fiolet, bo myślałam, że będzie jaśniejszy, jednak wyszedł taki granat, więc delikatnie blenduję tym fioletem ten ciemny odcień. Następnie łagodzę granicę dolnej powieki jasno-różowym cieniem, którego też wcześniej już użyłyśmy. Następnie oczywiście czas na eyeliner, bo w moim przypadku rzadko się zdarza, żebym go nie używała, jednak ta linia jest dosyć cienka, nie tak szalona jak czasem to robię. Następnie nakładam maskarę na rzęsy i ta maskara z Lovely jest po prostu cudowna. Polecam jak najbardziej, tania i warta swojej ceny, powiedzmy, a nawet to jest śmieszna cena. Następnie naklejam sztuczne rzęsy z Born Pretty Store i to są moje ulubione rzęsy, jak wiecie. Oni wszystkie te rzęsy mają fajne w tych 10-pakach, więc polecam Wam serdecznie wypróbowanie. Następnie przechodzimy do makijażu twarzy. Nakładam bazę z Belle Perfect Skin, a następnie podkład Skin Luminizer od Max Factor. I ostatnio jest to mój ulubiony podkład. Zdecydowanie sprawia, że moja buzia wygląda pięknie, taki delikatny glow ma, a jednocześnie dokładnie kryje wszystkie niedoskonałości, jakie akurat w tej chwili mam. Następnie używam korektora z Catrice Camouflage Cream, aby pokryć zaczerwienienia wokół mojego nosa. Następnie rozjaśniam cienie pod oczami i części twarzy, które chcę, aby były bardziej widoczne, korektorem od L'Oreal True Match chyba, albo Perfect Match, jakoś tak. I blenduję korektor używając Beauty Blendera, oczywiście nasączonego i tak. Ładnie to nam rozświetli buźkę i ostatnio rozświetlenie właśnie w ten sposób jest nieodłączną częścią mojego makijażu, bo uwielbiam ładne rozświetlenie i skórę z takim glow, ale żeby wszystko ładnie trzymało nam się w miejscu, użyję pudru ryżowego z Palladio na całą buzię i następnie na cienie pod oczami, które już zakryłyśmy, ale chcemy jeszcze troszeczkę rozjaśnić. Używam pudru w odcieniu Banana od Anastazji Beverly Hills, pochodzącego z kitu do konturowania. Następnie używam
bronzera z BH Cosmetics w odcieniu Diva i on niby powinien być matowy, ale nie jest matowy, on ma delikatne drobinki. Brązuję twarz na policzkach i po stronach czoła, na skroniach i delikatnie podbródek. I następnie będę używała produktu do konturowania, bo dzięki bronzerowi troszeczkę chciałam ocieplić klimat twarzy i następnie używam właśnie pudru od Kobo w odcieniu Nubian Desert i konturuję kości policzkowe i delikatnie zaznaczam również policzki, aby sprawić, żeby były bardziej okrągłe, bo moja buzia jest dosyć pociągła i taka szczupła, więc ja lubię, kiedy wygląda na bardziej zaokrągloną. Następnie przechodzę do konturowania noska, żeby go troszeczkę wyszczuplić i optycznie skrócić. Jeśli chcecie filmik na temat konturowania na mokro czy sucho, to dajcie znać, to chętnie go dla Was zrobię. Następnie nakładam na policzki i tuż na nasz bronzer róż, róż z BH Cosmetics również. W odcieniu Tulip jest to taki ładny pomarańczowo-koralowy odcień. Następnie używam rozświetlacza, którego już bardzo długo nie używałam. Jest to Peach Lights od Makeup Revolution. I nakładam go oczywiście tuż nad naszym różem i dodaje nam to pięknego takiego rozświetlenia. Następnie używam go również nad ustami i delikatnie na czubek nosa, aby wszystko ładnie rozświetlić i podkreślić to, co mamy właśnie podkreślić. Następnie nie miałam niestety takiego koralowego odcienia linera do ust, więc używam takiej intensywnej pomarańczowej czerwieni. Następnie jako pomadki używam pomadki Cream Lux Lipstick od BH Cosmetics w odcieniu Coral Escape i uwielbiam ten kolor, jest cudowny, ale jeśli macie ochotę, możecie użyć czegoś nude. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten tutorial. Tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest to taki bardzo kolorowy, wiosenny makijaż oczywiście. Dajcie znać, co myślicie i czy chętnie byście wyszły w nim na ulicę, czy raczej nie jesteście na tyle odważne w kwestii makijażu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Take my hand, I'll teach you to dance. I'll spin you around, won't let you fall down. Would you let me?